W latach 70. i 80. pozycja Toyoty na rynku Stanów Zjednoczonych zdecydowanie można powiedzieć, że była już ugruntowana. Corolla biła rekordy sprzedaży, Toyota postanowiła więc uderzyć nieco wyżej w segmenty bardziej premium. W USA więc pod nazwą Cressida pojawiła się Toyota Mark II. Toyota nawet próbowała przez chwilę sprzedawać model Crown, jednak szybko zorientowali się, że sprzedaż czegoś, co ma być premium, co ma być prestiżowe, a ma taki sam znaczek na masce jak zwykły, ekonomiczny kompakt, w Stanach po prostu nie działa. Co jest o tyle ciekawe, że w Japonii nie było już problemu, żeby z tej samej fabryki wyjeżdżał na przykład Nissan Micra i Nissan President. Toyota jednak szybko i trafnie zdiagnozowała, gdzie leży problem i tak do Stanów wjechała, można powiedzieć, z buta z zupełnie nową marką, czyli z Lexusem. Sama nazwa Lexus często rozbijana jest na dwa sposoby. Pierwszy to Luxury i Exclusive jako fuzja tych dwóch słów i drugi sposób to rozwinięcie skrótu Luxury Export to US. No mniejsza z większym. Ważne jest to, że w roku 1989 Toyota czy Lexus wypuszcza model LS400, który w Stanach przyjął się znakomicie. Nikomu już nie przeszkadzało, że za Lexusem stoi Toyota, czyli ten sam producent, którego znaczka nie chcieli na prestiżowych samochodach. No, można powiedzieć, że Japończycy bardzo skutecznie wystrychnęli Amerykanów na dudków. Ciekawe dlaczego. A skoro udało się w Stanach, no to przyszła pora na Europę. LS400 wjechał jako konkurencja dla BMW 7, Mercedesa S-ki, no i może nie poszło aż tak dobrze jak w Stanach, ale nadal było ok. No i gitara. Mamy konkurencję dla tych flagowych, największych, najbardziej prestiżowych limuzyn. W Europie jednak, w przeciwieństwie trochę do Stanów, uwagę przyciągał i nadal przyciąga dość specyficzny segment, czyli samochodów małych, mniejszych, ale nadal w jakiś sposób premium. Czy to przez znaczek na masce, czy to przez trochę lepsze wyposażenie, ale głównie przez postrzeganie społeczne, że no panie, moje Audi A3 to jest prawdziwy luks, a taka beta trójka to jest istna limuzyna, no tylko troszeczkę skurczono. Toyota postanowiła więc, że trzeba zaatakować tych europejskich hegemonów także w tym segmencie. I tak oto powstał Tani Gruz, Upalara, RWD, JDM Style. Wróć! I tak oto powstała prestiżowa, japońska limuzyna spod brandu Lexusa. Witajcie bardzo serdecznie na kanale Samura JDM w kolejnym odcinku z serii o furach z kraju kwitnącej wiśni, a przed Państwem IS-200. Koncepcja, która pojawiła się w głowach projektantów Toyoty, była dość klarowna i nie da się ukryć, że mocno inspirowana przyszłą europejską konkurencją. To znaczy, chcieli stworzyć małego sedana z napędem na tył, dość żwawym motorem, dobrze się prowadzącego, a w to wszystko wpleść troszeczkę luksusu, troszeczkę prestiżu. I tak oto w roku 1998 na rynku japońskim pojawia się Toyota Alteza, dostępna w kilku wariantach. Pierwsza z nich to wersja RS200 z silnikiem 3SGE Beams, niby tylko 4 gary, ale aż 210 koni, zmienne fazy rozrządu i odcinka aż na 8000, no kręcił się jak opętany. Druga z nich to była wersja AS200 z 6-cylindrowym silnikiem 1G FE. Była to taka bardziej wersja cywilna i od 2000 roku pojawiła się wersja AS300 z 3-litrowym 6-cylindrowym silnikiem pod maską i był to legendarny, niesamowity, cudowny 2JZ. Co prawda w wersji wolnossącej, ale nadal potencjał do modyfikacji był olbrzymi. Alteza do tego wszystkiego miała nie najgorsze wyposażenie, fajne prowadzenie i zgodnie z pierwotnym założeniem napęd na tył. Wydaje się jednak, że puszczenie Altezy na Japonię było takim IS-em demo, bo ten samochód z gruntu miał iść na rynki eksportowe, co może potwierdzać nawet nazwa. Nazwa Alteza dla Japończyków miała brzmieć przede wszystkim egzotycznie, a sama nazwa, samo to słowo pochodzi z języka włoskiego, gdzie Altezza, czy właściwie powinno chyba być Altezza, oznacza wysokość. Altezza. Wygląda to trochę tak, jakby Toyota otworzyła słownik włoskiego, na jednej z pierwszych stron zobaczyła to słowo i stwierdziła, tak ją nazwiemy. Brzmi egzotycznie, Japończykom się spodoba. Musimy jednak pamiętać, że Altezza czy Alteza dla Japończyków to nie był żaden luksusowy, prestiżowy sedan. To był po prostu
fajniejszy, troszkę sportowy samochód z tylnym napędem dla ludzi, którzy nie chcą jeździć na przykład Avenzisem, ale za bardzo nie stać ich na Skyline'a. Mniej więcej rok po debiucie Altetty na rynku wewnętrznym Toyota zaczyna ten model eksportować na rynki zewnętrzne. Ale jako, że ma być to konkurencja dla Merola, dla Audi, dla BMW, no to na grillu nie może być zwykłego loga Toyoty, tylko mamy L-kę w kółeczku. Nie chodzi tutaj o Legię, a właściwie nawet nie loga Toyoty, bo są to jeszcze lata, kiedy Toyota na rynek wewnętrzny każdy model obrędowuje innym znaczkiem na grillu, to znaczy na przykład Toyota Crown ma koronę, Toyota Century ma Phoenixa, jeśli dobrze pamiętam, no ale mniejsza. Wróćmy już do IS-a, a właściwie przyjrzyjmy mu się z bliska. Zacznijmy może dość niestandardowo, bo od zada, bo mamy tutaj coś, co zdefiniowało całą scenę tuningu przez kolejne lata, czyli przezroczyste klosze lamp. Ola Boga matką z córką, gdyby tylko Toyota wiedziała, co ona spowoduje. W samym jednak IS-ie wygląda to nie najgorzej, albo po prostu się przyzwyczailiśmy. Dość dziwnym elementem są także te lampy, to są lampy czasem przeciwmgielne. Ja jakoś nigdy nie byłem fanem zielonych lamp, czy to na froncie, czy to na zadzie. Dość często spotykane są tutaj jakieś małe lotki, czy większe spoilery, tak jak w tym egzemplarzu. Na klapie oczywiście dumne logo Lexusa i obok napis jeszcze raz Lexus, żebyś miał 100% pewności, że tak, to jest właśnie ten japoński, prestiżowy, luksusowy pogromca BMW. No i tutaj z prawej strony nazwa modelowa i właściwie pojemność. Sama nazwa IS to jest skrót od Intelligence Sport. Co do tych skrótów, to przyznam Wam się, że przez długi czas mi się te nazwy, jeśli chodzi o Lexusy, myliły. Jednak jak już wiemy, co to jest o wiele łatwiej. LS Luxury Sedan, GS Grand Sedan, LC Luxury Coupe, SC Sport Coupe. W przypadku Intelligence Sport, no to jest chyba jednak bardziej zabieg i wymysł marketingowy. No ale właśnie, wróćmy już do IS, bo znowu trochę odpływam. Kończąc tył, lekko napompowany zderzak, fajnie optycznie poszerzający nam samochód. Poza samymi lampami design raczej prosty, raczej zachowawczy. Trochę typowy dla tamtych lat, no ale jak to się mówi, klasyka jest zawsze w modzie. Linia boczna, no tak, zdecydowanie jest to sedan. Po proporcjach zwisu przedniego czy tylnego widać nawet, że nie za duży. Może charakterystycznym elementem, nieco charakterystycznym elementem jest ten przeciągnięty trochę słupek C. Natomiast tak poza tym, no to jest to typowe dla tamtych lat. Mamy to pochylenie lekkie całej linii do przodu. No i chyba tyle, nie ma co tu się więcej gimnastykować. Jeśli chodzi o front, to gdzieś już to widziałem. No główkowałem i wymyśliłem. Legacy trzeciej generacji. Nawet te przetłoczenia maski są praktycznie w identycznym miejscu. Tak na szybko obróciłem sobie grill, żeby był tak jak w Legacy. No i to już w ogóle jest jak zadanie w gimnazjum. Pozmieniane tak, żeby facetka się nie zorientowała. Co ciekawe, zarówno Altetza, jak i Legacy zadebiutowało w 1998 roku. Ciężko więc do końca stwierdzić, kto od kogo spisał zadanie pod tytułem Zaprojektuj front sedana. Jednak z tego co wiem, z tego co mi się udało ustalić, to Legacy debiutowało w styczniu, czyli jednak było pierwsze. Po samym froncie możemy też w najłatwiejszy sposób rozróżnić między sobą IS-a przedliftowego od poliftowego. Otóż, jeśli chodzi o grill, tutaj mamy w ogóle grill z Altetcy. Natomiast grill przedliftowy miał 4 żebra, a grill poliftowy, taki jakie mamy tutaj, miał żebra 3. Wbijcie to sobie mocno do głowy, bo może kiedyś na jakimś zlocie, na jakimś spocie spotkacie pewną piękną niewiastę i zaimponujecie jej, że po samym tylko grillu będziecie mogli rozróżnić IS-a 200 przedliftowego od poliftowego. Tak, no, na pewno bardzo ją to zainteresuje. A co do samego designu, to również tutaj, jak i z tyłu, jak i z boku, jest on raczej zachowawczy, raczej ciężko na coś tu konkretnego zwrócić uwagę. Trochę próbuje być agresywny, ale jak już na przykład mamy taką ostrzejszą linię lampy, to na koniec ją zaokrąglimy, ugrzecznijmy, uspokojmy. Zderzak też jest taki troszeczkę przypompowany, ale tak na spokojnie. No z założenia miał być to sportowy samochód luksusowy. I przyznam szczerze, że chyba dokładnie ten design to oddaje. Jest taki lekki zadzior, ale taki stonowany, może nawet trochę dostojny. Ciekawe połączenie, ale przez ten balans, przez to wyważenie chyba mało charakterystyczne. A propos samej budy należy jeszcze dodać, że kilka lat po premierze IS-a w sedanie zaprojektowana i zaprezentowana została wersja Sport Cross, której, brońcie panie, nie należy nazywać kombi, bo inaczej
Wersja oczywiście bardziej praktyczna, poza większym bagajem, różniąca się jeszcze od sedana kilkoma pierdołkami, ale pod kątem designu, moim osobistym zdaniem, zdecydowanie coś nie pykło. Tak jak w IS-ie, w sedanie te lampy jakoś siedzą tam tak, to wygląda to co najmniej średnio. Proporcje również się jakoś trochę rozjechały. Dobra, a teraz rzućmy okiem pod maskę, bo jednak w IS-ach były trochę inne piece niż w Altezie. I pierwsze, co się rzuca w oczy, gdzie ten Wichheister, że jest to klasa premium z okolic 2000 roku i mamy tutaj patyk. Szczerze, taki patyk trochę nie przystoi. Podstawowy motor w IS-ie 200 to rzędowa szóstka 2.0 o oznaczeniu 1G FE i mocy chyba zaledwie jak na to, w co celowała Toyota, 155 koni mechanicznych. Niby to się kręci, niby jest DOHC, niby jest VVTi, niby nawet brzmi jak coś sensownego, ale realnie, jak wsadzisz 4 osoby do środka i włączysz klimę, to robi się trochę mułowato. Przyspieszenie do pierwszej setki w okolicach 9 sekund. Z automatem to już w ogóle ponad 11 sekund, żeby zobaczyć setkę. Ale żeby nie było, jest to silnik bardzo trwały i bardzo kulturalny. Jednak można powiedzieć, że Toyota, a konkretnie TTE, czyli Toyota Team Europe, zorientowała się, że z tą mocą to trochę lipa i przygotowała wersję z kompresorem. Oficjalny zestaw montowany u dealerów objęty był nawet gwarancją Toyoty i był to TTE Compressor Kit. Dołożono kompresor, który dmuchał niewielkie doładowanie, bo tam około 30 bara. Moc dzięki temu wzrosła do 204-205 koni mechanicznych, moment do około 250 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 skróciło się z ponad 9 do około 7 sekund do setki, ale żeby jeszcze trochę namieszać, jak to Japończycy lubią, w niektórych oficjalnych papierach, na przykład w danych homologacyjnych z Francji czy z Polski, ta wersja figuruje jako mająca 186 koni mechanicznych. Pytanie brzmi, czemu? Możliwe, że były to jakieś ograniczone wersje dopuszczone do rejestracji w konkretnych krajach, ale oryginalny kit Toyota Team Europe miał 205 koni i to fabrycznie. A jeżeli ktoś chciał jeszcze więcej, no to proszę bardzo, IS 300 wjeżdża na grubo z silnikiem 2JZ GE, czyli wolno ssącą wersją legendarnego silnika z Supry. Bez turbosprężarki, ale nadal z 3 litrami pojemności, 6 cylindrami w rzędzie, od 210 do 218 koni na pokładzie, znowu zależy kogo spytać. Ta wersja z 2JZ, czyli IS 300 była głównie, ale nie jedynie dostępna na rynku amerykańskim, a co za tym szło, była głównie spinana z automatem, co zdecydowanie zamulało ten samochód, bo mamy tutaj automaty 4-biegowe i 6-biegowe manuale. Zaraz wskoczymy do środka, ale zerknijmy jeszcze na moment do bagażnika. 400 litrów pojemności, czyli mniej niż Civic UFO. Z drugiej jednak strony taki bezpośredni konkurent, czyli E46 w sedanie, miał tych litrów 440. Niby tylko 40 litrów więcej, z drugiej strony to jest aż 10%. To ten bagażnik nie jest jakiś tragiczny. Tutaj mamy dosyć spore wnęki. Jest też dosyć głęboki. Co prawda fotele nie są składane. Jeśli chodzi o ten element, no to wjeżdża on nam w bagażnik. W żaden sposób się nie chowa. Znowu to takiej trochę premiumki odbiera. No nie jest wielki, nie jest przepastny, ale na pewno daje radę. Dobrze, w takim razie czas na wnętrze. Widać od razu, że drzwi są dosyć grube. No ale dobra, skakujmy. Od razu zwraca uwagę fakt, że drzwi zamykają się bardzo kulturalnie. Ok, zacznijmy może trochę niestandardowo, bo od zegarów. Zegarów, które inspirowane były zegarkiem. I jeszcze jak można rozróżnić przedlifta od polifta. Tutaj mamy polifta, a w przedlifcie to woda była u góry, a zużycie było na dole. No zegary ładne i fajnie zaprojektowane. Śmieszny jest ten daszek, bo jest taki bardzo wąski, bardzo mocno zachodzący w stronę kierownicy. Jest też z takiego trochę taniego plastiku. W ogóle te materiały, ta jakość wykonania, no większość plastików obita tu jest taką gumą, może się to kojarzyć trochę z tą gumą, którymi obijane były wnętrza w wagach tam w okolicach 2000. Tutaj on się aż tak bardzo nie łuszczy, ale dalej po latach daje taki średnio przyjemny efekt lekkiego klejenia się. No zobaczcie, co się dzieje, jak to się palcuje. No, czy to jest premium?
jest na pewno dobrze spasowane i dobrze wykonane, bo nic tu raczej nie lata, nic tu raczej nie trzeszczy, ale sama jakość plastików mogłaby być trochę lepsza. Pozycja za kierownicą. Siedzimy dość nisko, dość blisko podłogi, co czuć. Linia drzwi jest bardzo nisko. Tutaj w tej pozycji czuć bardziej sport niż luksus. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o przestrzeń, no to nie jest tu za szeroko, nie jest tu za przepastnie, ale się mieszczę. No nad głową mam całkiem sporo miejsca. Jeśli chodzi o fotel, on jest wygodny. Trzymanie boczne jest całkiem mocne. On ma nawet taki lekki kubeł, taki półkubeł w tej części dolnej, w części siedziska. No niby większość foteli ma coś takiego, ale tu jest to tak mocno zaakcentowane. Jeśli chodzi o przestrzeń na nogi, mogłoby być jej troszeczkę więcej. Manipulatory mogłyby być troszeczkę dalej od siebie, ale nie jest źle. No i dzięki temu możemy też stosować pewną fajną technikę. Wracając na moment do foteli, jeśli chodzi o tapicerkę materiałową, a nie skórzaną, one mają bardzo mocną teksturę, są wykonane z bardzo grubego materiału. Ciężko to porównać do czegoś, chyba nie widziałem czegoś takiego jeszcze w samochodzie. Jeśli chodzi o obsługę, panel dość standardowy, tutaj do lusterek, przeciwmgielne spryskiwacze reflektorów, no i tutaj panel klimy. Dość częstym tematem, dość częstym problemem, z tego co słyszałem, jest zmieniarka, jeśli chodzi o seryjne radio, to znaczy ta zmieniarka bardzo lubiła się psuć. Tam jeszcze takie akcenty drewienkowe, no to jeszcze są te lata, gdzie drewno jest prestiżowe, jest modne, ręczny po prawej stronie, no i tak poza tym to siedzi się tu dość standardowo. Wiem, że ludzie też dość często narzekali na to, że kierownica miała ruch tylko w górę i w dół, natomiast mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, jakoś chyba dosyć sprawnie chwyciłem pozycję dla siebie. Na dodatek wielkie lusterko zwraca uwagę, jest naprawdę duże to lusterko. Tutaj mamy światełko. Jeśli chodzi o schowki, tutaj mamy cup holdery, schoweczek mały w podłokietniku, tutaj kieptacka, schowek przed pasażerem i dwa schowki w drzwiach. Jeśli chodzi o przełączniki, no to fajnie to klika, no po japońsku. Tutaj się nie ma do czego kompletnie przyczepić. Tutaj jeszcze ciekawa sprawa, bo no tutaj mamy nieseryjną gałkę zmiany biegów, ale seryjna gałka zmiany biegów nie miała oznaczeń, gdzie jest który bieg, na przykład wsteczny, więc jest tu taka seryjna, powiedzmy metalowa nalepka. Jest to wszystko takie bardzo stonowane, bardzo mało charakterystyczne, przynajmniej ja to tak odbieram, jak na to, czym miałem okazję jeździć. Sprawdźmy sobie jeszcze przestrzeń z tyłu, czyli coś, co bardzo często jest podnoszone, jak to jest tragicznie i słabo. Kurczę, no jest zupełnie normalnie. Mam fotel położony pod siebie, czyli pod chłopa 1,90 m. Dach jest poprowadzony wysoko. Na nogi też mam miejsce. Mam co zrobić z łokciem. I z tyłu na dodatek mamy jeszcze dwa cup holdery. I to w takim bardzo sensownym miejscu. Kurde, o co tym ludziom chodzi? Dobrze więc, moi drodzy, sprawa jak zwykle najistotniejsza, czyli jak to w ogóle jeździ. Kierownica regulowana góra-dół, tak jak mówiłem, siedzisko, jeśli chodzi o przednią część, o sam tyłek, no i oczywiście pochylenie, także pozycję można dosyć fajnie znaleźć. Ok, sprzęgło dosyć wysoko. Jeśli chodzi o zawias, to w tym egzemplarzu mamy tutaj MTS, a więc jest trochę niżej, więc jest trochę twardziej niż w serii. Jeśli chodzi o gaz, on bardzo szybko reaguje na najmniejsze muśnięcie. Przepustnica jest na lince, ale ma wspomaganie elektryczne przy tych niższych prędkościach obrotowych, przy tych delikatniejszych dotknięciach gazu, tak żeby po prostu to chodziło smuklej, gładziej. Całkiem to czuć. Rzeczywiście przy ruszaniu operowanie gazem jest nad wyraz proste i takie gładkie. Jeśli chodzi o skrzynię, skok drążka jest dosyć duży. No i te zmiany nie są jakieś ekstra precyzyjne. Nie jest źle, żeby było jasne, nie jest źle, ale nie jest to poziom jakiejś Hondy, taki perfekcyjny, że tak powiem, mechaniczny, fajnie klikający. Troszeczkę gorzej. Jeśli chodzi o wsteczny, mamy go za 1, bo mamy tu 6-biegowy manual. Ok, jak już tak jadę moment, to czuję, że fotel jest
Dosyć wąski w górnej części, bardzo mocno mnie trzyma, aż tak mnie troszeczkę gniecie, bym powiedział. Dobra, trochę to tańczy, ten układ, no ciężko w takim kontekście wyważenia luksusu i sportu znaleźć coś, co będzie w sam raz, tak mi się wydaje. Trochę się kiwa, jest no mało precyzyjny, trochę działa z opóźnieniem, jest taki leniwy, rozchwiany. Na pewno nie jest zestrojony w sposób sportowy. Silnik brzmi bardzo, bardzo fajnie. Czuć, że jest tu te 6 cylindrów, w sensie słychać, że to jest 6-cylindrówka. Brzmi tak, jak się doda trochę więcej gazu i zacznie ją wkręcać, jakby się ładowała, jakby zaraz miało kopnąć to turbo, które niestety nie kopie. 2000... Oj. Ale on nie ma siły. Ale on nie ma siły, to był trzeci bieg. 2000 obrotów. Nie chcę jechać. Nie chcę jechać. Przy około 4-4,5 tysiącach widać, że mamy przełączenie na górną fazę. No i wtedy coś tam zaczyna jechać. Aczkolwiek dosyć dziwna akcja, bo wcześniej właściciel przewiózł mnie tym samochodem i na miejscu pasażera ten samochód wydaje się być szybszy niż na miejscu kierowcy, gdzie zwykle jest dokładnie odwrotnie. W ogóle mamy tutaj zaciski takie same jak w IS-ie 300, więc bez problemu staje, zwalnia, hamuje. Projektowane pod dużo cięższy samochód, pod dużo większą moc i tak dalej. W wielu miejscach, w wielu aspektach mamy tutaj taki przeinżynierowany samochód, można powiedzieć. Natomiast z tymi zaciskami czasem jest problem, że lubią się zacinać. Nie mogę tak do końca zgrać się z tym samochodem, znaczy nie mam problemu z obsługą czy z czymkolwiek, ale tak nie do końca go czuję, bym powiedział. Przy tych 3000 on brzmi tak, że jak tylko wdusimy mu więcej gazu, to dosłownie nas torpeduje, natomiast wduszamy ten gaz, no i nas nie torpeduje. Po kolejnych kilometrach czuję, że ten fotel naprawdę jest za wąski jak na mnie po prostu. Trochę zaczyna być to upierdliwe, nie siedzi mi się wygodnie. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak to przyspieszenie od 0 do 100 wygląda w praktyce. Dobra, spróbujmy jeszcze raz na wyłączonej trakcji, jeśli chodzi o 0-100. Sam postaram się być kontrolą trakcji. Matko, przy tych wyższych prędkościach on naprawdę tańczy, a tu jest jeszcze obniżony zawias. Dziwnie to wszystko wypada, to znaczy tak, brzmi bardzo szybko. Jeśli chodzi o samą wskazówkę zegara, no ona też nie podnosi się jakoś bardzo wolno. Natomiast wrażenie przyspieszenia jest bardzo słabe. Na dodatek ten roztańczony trochę układ kierowniczy. Nie jedzie się tym mi jakoś super przyjemnie, super sportowo, super zwarcie. No nie, no po prostu nie. Chyba muszę powiedzieć coś, co dużej ilości osób, które to oglądają i trochę w tym mi również się nie spodoba. To znaczy porównanie tego samochodu do E46, którym miałem okazję jeździć. Co prawda również w 2-litrowej benzynie, w Turasie i jechaliśmy tym samochodem na wakacje. Byliśmy załadowani po same kule, a
muszę powiedzieć, że jechało mi się tym przyjemniej. Yo Toyota, co tu się... Dobra, 100 na godzinę, na 6. biegu mamy 3000 obrotów i tutaj akurat bardzo muszę to oddać, że jest tu cisza, tu jest naprawdę cicho. Przy 100 w 25-letnim aucie klasy małej, kompaktowej, trochę premium, ale jednak małej, kompaktowej, jest naprawdę cicho. I na taką traskę, no tu już inaczej. Tu by się jechało całkiem przyjemnie, właśnie przez tą ciszę, przez to takie lekkie rozbujanie, mało angażujące, jeśli chodzi o jazdę w trasie by było. Ale czy o to tu chodziło? Nie spodziewałem się, że wypadnie to w ten sposób. Liczyłem na więcej. Liczyłem na to, że to zawieszenie wielowahaczowe, które tak jest bardzo wielowahaczowe z jakimiś bananami i tak dalej, no jednak da lepsze wrażenia z tego prowadzenia, że ta skrzynia, ten silnik będą bardziej takie chętne do jazdy, bardziej sportowe. A tutaj tego nie czuć. Może wynika to z tego, że po prostu już trochę tych aut objeździłem z naprawdę różnych segmentów. Może wynika to z tego, że mamy tutaj 1350-1400 kg. Ale no kurczę, zawiodłem się. Naprawdę się zawiodłem. No ale nic, widzimy się na podsumowaniu. Jednak Honda to jest Honda. Co do kosztów, cena zakupu to przedział od 5000 za przerdzewiałe gruzy do 20 kilku za naprawdę zadbane egzemplarze. Jeśli chodzi o ISA 300, to na OLX-ie wisi jakiś właśnie za 30, chyba 5000 w naprawdę fajnym stanie, przynajmniej wizualnym. Jeśli chodzi o wersję z seryjnym kompresorem, to ciężko stwierdzić, bo tych samochodów, jak i ogłoszeń po prostu nie ma. Co do kosztów utrzymania, i jest to samochód raczej mało awaryjny, bo po prostu to Toyota, natomiast po latach oczywiście zdarzają się pewne problemy. Sprawa pierwsza i oczywista, klarowna, czyli rdza. Kolejna sprawa to uszkadzające się cewki, podobno już nawet mem w środowisku jesiarskim, takie info dostałem od właściciela. Kolejna awaria to wypadające dolne stworznie wahaczy. Pod kątem technicznym, mechanicznym, no niby nie jest to jakiś duży problem czy duża awaria, natomiast zdecydowanie jest bardzo, bardzo spektakularna. No i skrzynie. Po latach może niewłaściwej eksploatacji, czy bardziej niewłaściwego serwisowania, automaty lubią zaczynać poszarpywać, czy przeciągać biegi, natomiast w manualach sypią się synchronizatory, szczególnie drugiego, trzeciego biegu. Części raczej dostępne, poza jakimiś bardzo specyficznymi elementami, jak na przykład plastik od podpórki, od maski, w raczej normalnych cenach. Także całościowo taka solidna ósemeczka. Czy to dobre auto dla młodego kierowcy? Powiem szczerze, że sam się zaskoczyłem trochę swoją opinią, ale powiedziałbym, że całkiem tak. Szczególnie dla kogoś, kto chce koniecznie mieć tył, napęd na pierwszy samochód, a przy tym wszystkim ten stosunek mocy do masy no nie jest niebezpieczny. Oczywiście nie jest to pierwsze auto, które bym polecił, no do takiego Civica to tutaj jest hen, ale jest przynajmniej ok. Przynajmniej, bo mamy tutaj jeden dość istotny szkopuł, do którego wrócimy zaraz, natomiast w tej kategorii no taka szóstka. Czy IS nadaje się na daily? Wróćmy od razu do tematu z poprzedniej kategorii, a mianowicie do spalania. 2-litrowa benzyna napędzająca 1400 kg ma naprawdę niełatwe zadanie, co owocuje spalaniem na poziomie ponad 10 litrów w trasie i w okolicach 14-15 litrów w mieście, co oznacza, że uśredniając przejechanie 100 km kosztuje około 70 zł, co jak na te osiągi jest zdecydowanie wynikiem niemałym. Z pozytywów dla węższych osób może być całkiem wygodnie, bo poza tym ciasnym fotelem naprawdę było ok. Sporo miejsca z tyłu, nie najgorszy bagażnik, no i cisza. Cisza to jest chyba coś, co najbardziej utkwiło mi w pamięci, jeśli chodzi o test. Całościowo taka piątka. Fan z jazdy. Dość już się popastwiłem i narzekałem podczas jazdy, tak więc przejdźmy do samych pozytywów. Bardzo przyjemne brzmienie, fajne zegary, bardzo wydajna klima i bardzo responsywny gaz. To znaczy, jeśli chodzi o sam silnik, bo o cały samochód to trochę gorzej. No i tył napęd. Podobno nawet da się coś tam polecieć, natomiast przy tej masie i tej mocy na suchym może być to ciężkawa kwestia. Tak więc proszę
Nie, dobra, nie proszę o wybaczenie, to jest mój kanał i moja subiektywna ocena. 3. Natomiast jeśli chodzi o klimat, jeden z najtańszych tylnych napędów, jeśli chodzi o Japonię. Mocne możliwości tuningowe. Fajny wygląd, to znaczy ja nie jestem jakimś turbofanem, ale naprawdę rozumiem, że komuś się może bardzo podobać. Wiele z tych but wykorzystywanych jest do buildów, jeśli chodzi o jakieś bokoloty, takie zawodowe bokoloty. Światła, które nadały cały tor scenie przez kolejne lata. Czy ten tor był dobry, to już jest inna kwestia. No i pomimo całego mojego wylania na rzeczy, które chcą być premium, trzeba przyznać, że ta LK na masce troszeczkę takiego smaczku dodaje. No tutaj całościowo 8. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o IS-ie, bo nieumyślnie z tego odcinka wyszedł taki trochę rant, no ale no cóż mogę poradzić. Ten samochód po prostu nie przypadł mi do gustu, więc tym bardziej jestem ciekawy Waszych opinii. Małe ogłoszenie, poszukuję pojazdów na kolejne odcinki, tak więc jeśli jesteś z Poznania lub okolic, lub masz jakiegoś białego kruka, dla którego warto jechać i pół Polski i chciałbyś udostępnić mi swój pojazd do nagrań, to będę bardzo wdzięczny za kontakt na fanpage na Facebooku. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.